Coraz więcej osób jest zainteresowanych wybudowaniem domu pod inwestycje lub przerobieniem jakiejś nieruchomości pod inwestycje, więc postanowiłem, że nagram odcinek, jak znaleźć i ocenić projekt pod nowe budownictwo oraz konwersję nieruchomości. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Dzisiejszy odcinek odbędzie się na temat oceny, znalezienia i planowania takiej inwestycji deweloperskiej i konwersji. Przygotowałem dla Was tutaj trochę materiału na krótki odcinek, ale żeby dać Wam jak najwięcej wartości w tym temacie. Czyli na wstępnie, dlaczego dobry projekt zaczyna się od umiejętności analizy, a nie potencjału. Często tutaj chodzi, że nie jest to głównym argumentem, że cena ma być najniższa, bo z mojego doświadczenia wychodzi, że najwięcej zarabia się na miejscach w droższej lokalizacji, bo cena budowy czy cena wykonania usług budowlanych jest bardzo podobna w Oksfordzie, w Bristolu, czy w jakimś innym, czy w Cambridge. No i tak samo można porównać, że wiadomo, cena nieruchomości w Oksfordzie, Bristolu czy Cambridge będzie znacznie wyższa niż na przykład gdzieś tam na północy Anglii, w Barnsley, czy Newcastle, czy w jakimś innym jeszcze mieście. Ta lokalizacja jest tu głównym wyznacznikiem, więc ważne jest, żeby dobrze zanalizować projekt, przeliczyć potencjał, ale mieć na uwadze tą różnicę, w jakiej lokalizacji znajduje się ten projekt. Większość inwestorów z mojego doświadczenia traci pieniądze, bo nie potrafi rozpoznać właściwej nieruchomości i nie potrafi też zweryfikować kosztów, zanim zakupi tą nieruchomość, bo często są zmiany wprowadzane na ostatnią chwilę, więc ciężko określić te plany, określić budżet, no i później ta inwestycja się rozjeżdża, więc z mojego punktu widzenia warto najpierw się zastanowić z architektem, co chcecie tam zrobić, jaki jest potencjał, później właśnie na podstawie tego zorganizować kosztorys takiej budowy. Często też wizualizacje pomagają, żeby zwizualizować, jak to ma wyglądać i na podstawie tego zrobić ten kosztorys. No i tutaj często jest zapominane o weryfikowaniu tej wartości z agentami, ale pamiętajcie o tym, że ta weryfikacja ceny musi być poparta czymś. Najlepiej, wiadomo, nieruchomościami, które się sprzedały w okolicy, bo już spotkałem się wiele razy z sytuacją, że agenci sprzedają marzenia, mówią, że coś będzie warte tyle, żebyście to kupili, bo oni później będą mieli, wiadomo, dodatkową pracę i mogą na tym zarobić. Jednak często jest to sprzedawanie marzeń, czyli sprzedawanie marzeń pod względem, że oni uważają, że to będzie tyle warte, ale nie ma tam żadnego poparcia tej ceny. No i na tym można dużo stracić, dlatego ten odcinek chciałem nagrać, żeby dać Wam jak najwięcej punktów widzenia z innej perspektywy. Źródła projektów, portale komercyjne, no bo wiadomo, że jeśli tu mówimy o projektach deweloperskich czy projektach konwersji, przeróbek, są to najczęściej na portalach komercyjnych. Ja osobiście używam Property Filter. Jest to super rozwiązanie dla inwestorów, bo tam macie wszystkie portale w jednym miejscu, co zaoszczędza dużo czasu, że nie trzeba osobno patrzeć na Rightmove Commercial, osobny na Zoopla,
osobne na on the market, czy tych stron jest bardzo dużo, bo dużo jest agencji, które mają swoje po prostu strony lokalne i wiadomo, dużo więcej czasu z tym schodzi, ale na pewno z mojej perspektywy warto i tak kontaktować się z lokalnymi agencjami i przypominać się, mówić, czego szukacie, jakich projektów, jakie projekty szukacie, bo wiadomo, że taki agent za każde wystawienie ogłoszenia musi zapłacić i agenci nie chcą płacić tam, gdzie nie muszą, więc często skupiają się najpierw na wysyłaniu ofert do bazy kontaktów, którą już mają. Najpierw starają się właśnie wysyłać do swojej bazy kontaktów, a dopiero później, jeśli nie ma żadnego zainteresowania, czy kogoś, kto chce to kupić, to dopiero wystawiają na market, więc nie pomijajcie tego błędu, tej luki, tylko przypominajcie się do lokalnych agencji, że jesteście zainteresowani takimi inwestycjami, bo zapiszą was na swoją listę i będą mieli was na uwadze, będą was informować w pierwszej kolejności. Ja już tak dostałem kilka razy taką ofertę, która nie była jeszcze na markecie, więc wiadomo, nie ma tej konkurencji. Ja osobiście najbardziej wolę oferty spoza rynku, no bo właśnie nie ma tej konkurencji, można dogadać się, strukturę i dużo lepsze warunki z właścicielami. Teraz mam właśnie takie dwa projekty bezpośrednio od właściciela, nad którymi pracuję. Właściciel chciał je sprzedać komuś znajomemu, ten ktoś znajomy miał kupić te projekty, ale od 2 lat przeciąga, nie ma gdzieś tam płynności finansowej. No i to są fajne rzeczy, żeby takie inwestycje kupić kreatywnie, bo często tacy starzy landlordzi, co kupywali te nieruchomości kilkadziesiąt lat temu, oni nie mają na nich kredytu, nie mają finansowania. No i wtedy w takim wypadku można użyć różnych kreatywnych rozwiązań, takich jak na przykład vendor finance. Jest to super rozwiązanie, że teoretycznie ten sprzedający, który ma tą nieruchomość, pożycza wam pieniądze na jej zakup, czyli nie musicie mieć wkładu własnego. Dużo osób tego nie mówi, o takich w ogóle rozwiązaniach, że istnieją, a jednak są i warto mieć je na uwadze. Ja właśnie próbuję te 2 nieruchomości, o których wspomniałem, kupić w ten sposób, że wziąć finansowanie na właściciela, że właściciel będzie miał second charge, czyli takie drugie zabezpieczenie. Bank weźmie pierwsze zabezpieczenie, żeby pożyczyć pieniądze na wykonanie pracy. Czyli ja umawiam się z właścicielem na cenę i na długość takiego projektu, że na przykład zapłacę mu za rok, za 1,5, zależy od wielkości. Wiadomo, te warunki muszą być odpowiednie dla niego, żeby się na nie zgodził, albo to wszystko zależy, nie każdemu się spieszy z tymi pieniędzmi, więc jest w stanie zgodzić się na takie warunki, jeśli nie ma ciśnienia na te pieniądze. Są takie rozwiązania, że można zapłacić za rok, za 2, i takich opcji jest kilka, bo można też kupić na lease option. Kolejnym rozwiązaniem nazywa się exchange contract with delay completion, że kupujecie to teraz, tu i teraz, to jest exchange, zobowiązuje was do zakupu, ale robicie completion za na przykład rok, 2, 3, gdzie będziecie musieli zapłacić tą kwotę na końcu tego terminu. Więc to jest super rozwiązanie przy takich większych projektach, że można na przykład użyć gotówki na organizację finansowania albo użyć gotówki na wykonanie prac na takim projekcie i zapłacić właścicielowi na samym końcu po skończeniu tego projektu. Więc to są takie kreatywne rozwiązania, które fajnie zastosować, ale w większości agentów oni na to się nie chcą zgadzać, bo wiadomo, że oni dostaną swoje fee dopiero po completion, na samym końcu.
więc oni chcieliby, żeby ktoś to kupił teraz, najszybciej, bo oni już dostaną wtedy pieniądze, a przy takich rozwiązaniach off-market można dogadać się właśnie z właścicielem na kreatywne rozwiązania w przypadku, jeśli nie mają finansowania. No bo w przypadku, gdzie te finansowanie jest, no to z reguły trzeba te finansowanie po pierwsze raty kredytowe płacić, a po drugie wiadomo, że nie dostaniecie finansowania first charge na projekt, jeśli już first charge jest. Więc to tych możliwości jest kilka, ale trzeba dopasować je do obecnej sytuacji. W takim przypadku, jeśli nie ma finansowania, to można dać dla właściciela second charge, gdzie on dalej ma zabezpieczenie na nieruchomości i dalej wie, że te pieniądze dostanie, tylko bank wtedy bierze pierwsze zabezpieczenie. Możliwości jest kilka, często są jakieś lokalne przetargi, warto też sprawdzać. Są takie na stronie councilów lokalnych, są tak zwane brownfield site. To są miejsca, które council wyznaczył, że mają zostać przebudowane, czy ma coś tam się pojawić nowego w tych miejscach, więc można w takich miejscach zawsze łatwiej jest dostać pozwolenie na budowę na tych brownfield site i można weryfikować to na stronie councilu. Tutaj oczywiście jak zawsze lokalizacja jest głównym czynnikiem, ocena tej lokalizacji, co można tam zrobić, jakie jest dostępność komunikacji, infrastruktury, no bo to jest też bardzo ważny wyznacznik, jaki jest popyt na mieszkania i lokale użytkowe, porównanie cen czynszów i cen sprzedaży w promieniu mili. Ja staram się najbardziej skupiać na 1/4 mili, później ewentualnie 1/2, bo nie wszystkie banki akceptują na ten promień mili. Niektóre mogą powiedzieć Ci, że to już jest za daleko, że tam już jest inna ulica i tam na tej innej ulicy już są ceny inne i nie wezmą tego pod uwagę, więc warto mieć to na pamięci. Tutaj analiza techniczna nieruchomości jest dość kluczowa. Wiadomo, stan konstrukcji, bo jeśli nie jest standardowa, to może być niekredytowalna. W większości przypadków nie jest, albo tych kredytów, tych banków jest bardzo mało i później będzie problem ze sprzedażą, będzie problem z refinansowaniem, więc tego trzeba unikać. Możliwość podziałów jest tutaj w analizie bardzo ważna pod uwagę. Wiadomo, jest inna cena budynku, która jest 10 flatów, ale jeśli się podzieli te tytuły na pojedyncze, będzie też inna. Tylko też nie zawsze się to opłaca. Na północy Anglii może nie być ta różnica taka znaczna w porównaniu do kosztów, jakie trzeba będzie zainwestować, żeby takie unity osobno wydzielić. Pozwólcie, że na moment przerwę główny temat, ale mam dla Was kilka informacji o tym, jak możemy razem działać i rozwijać się na brytyjskim rynku nieruchomości. Po pierwsze, jeśli dysponujesz większym kapitałem i szukasz partnera do inwestycji, mamy dla Ciebie opcję joint venture, gdzie zakładamy razem spółkę. Ty robisz pożyczkę do spółki, minimum $500,000. My jako Tejza Property zajmujemy się całym procesem, od wyszukania okazji inwestycyjnej, przez cały development, aż po zarządzanie najmem. Po zakończeniu projektu refinansujemy inwestycje, w pierwszej kolejności otrzymujesz z powrotem swoją pożyczkę, a następnie dzielimy się zyskami. Po drugie, oferujemy możliwości pożyczki na procent. Jeśli chcesz zainwestować swoje środki w bezpieczny sposób, możesz udzielić nam pożyczki. Kwoty od 50 000 funtów zabezpieczamy na nieruchomości, a przy mniejszych kwotach oferuję gwarancję personalną. Po trzecie, zapraszam Was do Tejza Property Network. Tworzymy społeczność dla przedsiębiorczych Polaków tutaj w Wielkiej Brytanii. Wiem, jak trudno znaleźć ludzi sukcesu, którzy chcą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wspólnie rozwiązywać problemy biznesowe. Będziemy organizować kameralne spotkania skupione na budowaniu realnych relacji i networkingu. I po czwarte, konsultacje 1 na 1. Jeśli myślisz o inwestycjach w UK, masz projekt do analizy
albo potrzebujesz ułożyć strategię i plan działania. Podczas konsultacji pomogę Ci znaleźć najlepsze rozwiązania do Twojego celu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za uwagę, a teraz wracamy do naszego głównego tematu. Trzeba sprawdzać na układy pionów, dostęp do światła, to są takie czynniki przy konwersji ważne, bo później wiadomo dodatkowe koszta i zmieniają się możliwości. Sprawdzenie klasy użytkowania to jest temat, bo wiadomo, że nie wszystkie nieruchomości można przekształcać. Ja osobiście polecam przed złożeniem oferty na taką nieruchomość umówić się z konsultantem do spraw planningu, zweryfikować wstępnie, co tam można zrobić, jakie są pomysły na to. Dopiero później po rozmowie z konsultantem rozmawiać z architektem i zweryfikować, czy to naprawdę tak jest. To są koszta biznesowe, koszta, które trzeba brać pod uwagę, no bo lepiej wydać kilka tysięcy funtów niż kupić nieruchomość za kilkaset tysięcy funtów i okaże się, że to, co chcieliście, czy zaplanowaliście sobie do zrobienia, będzie niemożliwe. Więc myślę, że trzeba liczyć się z takimi kosztami. Kolejne jeszcze sprawy, to dość ważne, do prowadzenia mediów, izolacji akustycznej z tymi doprowadzeniami mediów. To też jest czasem ciężka sprawa, zależy właśnie od lokalizacji, bo słyszałem o takich projektach, gdzie były na wsi i trzeba było bardzo dużo kopać, żeby takie przyłącza zrobić i te przyłącza były ogromne koszta, więc to wszystko trzeba zweryfikować. Jest kilka firm takich, które specjalizują się w weryfikacji tych kosztów, więc warto zapłacić, warto to sprawdzić zanim się kupi, bo później może się okazać, że doprowadzenie ekstra prądu może kosztować nawet setki tysięcy funtów. I już słyszałem o takich sytuacjach, że ktoś kupił, mówił, że myślał, że będzie to ok, a później się okazało, że to kosztowało bardzo dużo. Na takiej podstawie robi się właśnie wstępną analizę finansową. Obliczenia JDV muszą być na podstawie porównywanych podobnych nieruchomości w okolicy. Szacunkowy koszt prac na podstawie, niektórzy liczą na podstawie metrów kwadratowych, niektórzy na tak zwane square feet, czyli na stopie kwadratowej. Ja uważam, że stopa kwadratowa jest dużo bardziej dokładna niż metrów kwadratowych, ale wiadomo, metry kwadratowe się liczy szybciej, więc trzeba sprawdzać podobne projekty w okolicy. Minimum zarobku to jest 20%, ja staram się, żeby to było 30%, żeby właśnie można wyciągnąć cały kapitał po inwestycji i dalej mieć projekt i dalej móc kupić kolejną nieruchomość, bo wiadomo, jakieś koszta zawsze do tego dojdą, finansowania czy wycen. No, trzeba mieć to na uwadze. Szybka ocena opłacalności, zanim zleci się wyceny, trzeba zrobić to samemu, przynajmniej warto zrobić to samemu, żeby nie wydawać pieniędzy na coś, co może już na tym podstawowym sprawdzeniu okazać się niewypałem, no bo to tylko jest przepalenie pieniędzy i nic z tego więcej się nie wydarzy. Mam tu jeszcze dla Was kilka kluczowych pytań przed zakupem, czyli wiadomo, popyt końcowy, czy nieruchomość ma realny popyt, czy jakie jest exit, czy to jest wynajem krótkoterminowy, długoterminowy, czy to jest jakiś właśnie social care provider, housing provider, jakie są, tych możliwości jest kilka, ale warto sobie te pytania zadać z góry. Ja uważam, szczególnie w współpracy z inwestorami, chcę zawsze mieć kilka wyjść, bo wiadomo, sprzedać można zawsze, ale jeśli inwestuję długoterminowo pod wynajem, to muszę mieć pewność, że tych rozwiązań wynajmu jest kilka, żeby się nie okazało, że stawiałem wszystko na jedną kartę przy jednym rozwiązaniu, a później to nie wyszło, no i jest problem. Tutaj jest jeszcze kolejnym kluczowym pytaniem,
czy jest możliwość konwersji w ramach permitted development. Ja osobiście uważam, że to jest kluczowe pytanie, no bo z tym planning permission różnie bywa. Jeśli nie ma go od razu przy zakupie, może trwać to dość długo, więc ja osobiście starałbym się skupiać na permitted development, żeby kupować nieruchomości, które można na pewno przekształcić, bo z tymi planningami różnie bywa. Często w tych urzędach osoby są niewykwalifikowane, niedoświadczone i później cały proces się rozjeżdża właśnie w tym, przez ten problem. Warto sprawdzać różne planistyczne wymagania, bo każdy kancel ma inną sytuację i więcej możemy lub mniej mieć zapotrzebowania, więc trzeba sprawdzić, jakie są potencjalne bariery planistyczne. Często akurat to już się specjalizuje konsultant od planningu, za to mu płacimy, żeby on to weryfikował, ale trzeba mieć to na uwadze, żeby to nie zostało pominięte. No i później tu wiadomo te dostępne wyjścia: sprzedaż, wynajem, refinansowanie, jaki wynajem, ocena ryzyka, koszty nieprzewidziane. To uważam, że 10% to jest absolutne minimum, żeby mieć to wliczone w kosztorysie. Z reguły nawet polecam 15%, zależy właśnie od wielkości inwestycji. No i tak samo margines błędu przy wycenie JDV, bo często są duże marzenia, szczególnie jak agent poda, że wartość będzie taka i taka, a później się okazuje, że jest mniejsza, więc ten margines warto mieć brany pod uwagę przy konwersji nieruchomości, no bo to nie jest nowe budownictwo, mimo tego, że wszystko będzie praktycznie w środku nowe, no to banki czy rzeczoznawca może nie wycenić do tego tak wysoko jak nowe budownictwo, bo nowe budownictwo jest wyceniane na zasadzie premium. Trzeba mieć jeszcze tutaj w kosztorysie przemyślane, zaplanowane opóźnienia, no bo często takie się pojawiają, czy to z uwagi na materiały, czy właśnie jakieś usługi, czy przyłącza. Ja akurat mam jeden projekt, gdzie teraz robię nowe budownictwo i montaż solarów kilka tygodni przedłużył budowę, gdzie najpierw dostawca miał je wysłać w ciągu 3 dni roboczych, a nie doszły w ciągu tam 2,5 tygodnia, zanim doszły, więc to jest jakaś rzecz. Później wiadomo, iż umówiony był montażysta, przez to, że się rozjechał przesyłka tych paneli, to później z montażem się przesunęło. No i takie rzeczy trzeba brać pod uwagę, że to, co zaplanuje Quantity Survey, to trzeba dodać sobie tych tygodni kilka właśnie na takie sytuacje, że może się rozjechać. Tak jak załatwiacie finansowanie deweloperskie, czy właśnie bridge'a, no to musi być ten czas dodatkowy, bo tak samo z refinansowaniem może trwać to miesiąc, 2, 3, a jeden z moich projektów był refinansowany prawie pół roku, bo tam dokumenty na nowym budownictwie z ubezpieczalni, która daje 10-letni certyfikat, się bardzo przedłużyły, bo w tych firmach, akurat w tej firmie, z której korzystałem, nazywa się Advantage, przez ten czas od zaczęcia budowy do skończenia budowy zmieniło się 5 menadżerów. Wyobrażacie sobie, 5 menadżerów przez tam pół roku się zmieniło. Każdy gdzieś tam swoje notatki dorzucał, każdy swoje opinie tam wpisywał, bo było tych chyba 7 czy 8 wizyt podczas budowy i później coś tam brakowało, coś się nie zgadzało, zanim oni to zorganizowali, no to trwało to kilka miesięcy dodatkowych i warto mieć to na uwadze. Akurat ten przypadek był, że mieliśmy cały projekt zrobiony za gotówkę, więc nie było takiego ciśnienia, no ale w przypadku, gdzie jest bridge finance, czy właśnie jakiś development finance, to może to dużo kosztować stresu i wiadomo dodatkowych pieniędzy, więc bierzcie to na uwadze, miejcie to na uwadze. Zapraszam Was serdecznie jeszcze do dołączenia
do społeczności Tejza Property Network, gdzie robimy spotkania online i offline. Więcej informacji znajdziecie na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za poświęcony czas. Zostaw komentarz dla zasięgów. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!